Czasem najciekawsze ryby to nie te najbardziej kolorowe, egzotyczne i drogie, ale te, które mamy tuż przed oczami, tylko o nich zapomnieliśmy. Naprawdę spytajcie Damiana, to wam powie. Dla niego nie liczą się kolory, liczy się ciekawe zachowanie ryby. Niemalże w każdym sklepie akwarystycznym, chociaż ostatnio mniej się ją widuje, gdzieś pomiędzy gupikami, neonkami i molinezjami pływa sobie niepozorna, szara rybka z charakterystyczną czarną plamą i lekko przejrzystymi płetwami. Spokojna, ale jednocześnie zadziorna. Delikatna, ale potrafi postawić się dużo większym rybom. Tak, mowa tu oczywiście o żałobniczce zwyczajnej, rybie, którą wielu akwarystów, szczególnie w moim wieku, czyli 50+, kojarzy z dzieciństwa, ale dziś coraz rzadziej widuje się ją w domowych zbiornikach. A szkoda, bo to naprawdę fascynujący gatunek, pełen wdzięku, osobowości i ciekawych zachowań. W tym odcinku postaram wam się opowiedzieć wszystko, co wiem i co warto wiedzieć o żałobniczce. Skąd pochodzi, jak wygląda, jak o nią dbać i dlaczego wciąż warto po nią sięgać. Zobaczycie, że ta ryba to nie tylko relikt przeszłości, ale ponadczasowa klasyka, która potrafi oczarować każdego, kto daje jej szansę. Uwaga, dzisiejsza propozycja na rybę do naszego atlasu jest od Małgorzaty Osuch, która napisała o żałobniczce zwyczajnej, tym samym mi o niej przypomniała. O czym to świadczy? O tym, że warto komentować moje filmy, bo kto wie, może w kolejnym odcinku w tej serii pojawi się twoja propozycja. Aquascaping TV. Zapraszam na film. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Żałobniczka zwyczajna, czyli Gymnocorymbus ternetsi. To gatunek ryby, który od dziesięcioleci pojawia się w akwarystyce na całym świecie. Nie bez powodu. Jest odporna, piękna w swojej prostocie i doskonale nadaje się do tak zwanego akwarium towarzyskiego. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się jej naprawdę dokładnie. Opowiem wam, gdzie w naturze występuje żałobniczka, jakie wymaga parametry wody, co zrobić, żeby się rozmnażała, jak to rozmnażanie wygląda, cały proces, wszystko postaram się wam opowiedzieć. Nie zabraknie oczywiście też tematu żywienia, a na koniec podzielę się wam kilkoma ciekawostkami, które mogą was zaskoczyć. Nie przedłużając, zaczynamy. Żałobniczka zwyczajna pochodzi z Ameryki Południowej, a dokładnie z dorzecza rzek Paragwaj i Parana, rozciągającego się przez Brazylię, Boliwię i Paragwaj. W naturze zamieszkuje spokojne dopływy, laguny i okresowo zalewane tereny, gdzie woda jest miękka, lekko kwaśna i pełna roślinności. Często można ją spotkać w miejscach, gdzie dno pokrywają opadłe liście i gałęzie drzew, co może świadczyć o tym, że lubi środowisko bardzo bogate w garbniki. To właśnie tam, w delikatnym półcieniu, żałobniczki tworzą niewielkie grupy, pływając w środkowej warstwie wody. Ich naturalne środowisko ma ogromny wpływ na to, jak powinniśmy urządzić dla nich akwarium. Ale o tym powiem za chwilę. Żałobniczka nie jest rybą krzykliwą i efektowną. Nie ma neonowych kolorów ani połyskujących łusek. Ale ma coś, czego wiele innych gatunków nie ma. Elegancję. Jej ciało ma kształt delikatnie bocznie spłaszczony, prawie romboidalny, z charakterystyczną czarną pręgą za okiem i kolejną, mniej wyraźną, w połowie ciała. Płetwy piersiowe i brzuszne są niemal przeźroczyste,
natomiast grzbietowa i odbytowa ciemniejsze, czasem wręcz czarne. Samce są zazwyczaj smuklejsze, a ich płetwy, zwłaszcza odbytowa, mają ostrzejszy, bardziej wydłużony kształt. Samice natomiast są pełniejsze, z zaokrąglonym brzuchem, szczególnie gdy noszą ikrę. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w sklepach zoologicznych można spotkać też inne odmiany żałobniczek, np. albino lub z tak zwanymi wydłużonymi płetwami. Są też niestety barwione sztucznie, co oczywiście nie pochwalamy. Pamiętajcie, kochani, nigdy nie kupujcie ryb, które podejrzewacie o to, że były sztucznie barwione. To po pierwsze bardzo szkodliwy zabieg dla ryb i najczęściej krótkotrwały. Naturalna forma żałobniczki z delikatnym odcieniem szarości i czerni jest według mnie zdecydowanie najpiękniejsza. W naturze żałobniczki żyją w wodach o temperaturze od 22 do 28 stopni Celsjusza, z pH w granicach od 6 do 7,5. Nie są jakimś gatunkiem ryb, które są jakoś przesadnie wymagające. Po prostu kluczem do hodowli tych ryb jest stabilność. Nie lubią nagłych zmian temperatury ani dużych wahań pH. Jeśli utrzymamy je w stabilnym środowisku, dobrze filtrowanym akwarium, mogą żyć nawet od 6 do 8 lat. Na tak niewielką rybkę to naprawdę świetny wynik. Żałobniczki to typowe ryby środkowej strefy wody. Nie przebywają przy dnie, ale też nie pływają pod samą taflą wody. Najlepiej się czują, gdy mają przestrzeń do swobodnego ruchu z lekkim prądem wody, który symuluje naturalny nurt rzeki. Zachowują się stadnie i to bardzo ważne. Trzymane pojedynczo czasem zatracają swoje behawioralne zachowania, stają się płochliwe, nerwowe i potrafią podgryzać płetwy innych ryb. Według mnie minimalna grupa żałobniczek powinna składać się od 6 do 8 osobników. Wtedy pokazują pełnię swoich naturalnych zachowań. Pływają w zwartym stadzie, lekko zmieniając kierunek, jakby tańczyły w rytmie prądu wody. W dobrze dobranym towarzystwie zachowują się spokojnie. Nie polecam tych ryb jedynie w akwariach z rybami o długich i delikatnych płetwach, takich jak na przykład bojownik, bo właśnie czasami potrafią skubać te weloniaste płetwy. Ale ogólnie nadają się do akwarium towarzyskiego, szczególnie z rybami, które żywo pływają sobie wokół nich. Od razu mówię, że żałobniczka to nie ryba, która nadaje się do kuli czy do małego zbiornika. Ogólnie wielokrotnie to powtarzałem, kule to dziadostwo i naprawdę nie róbcie tego rybom. Choć dorasta do zaledwie 5-6 cm, potrzebuje przestrzeni do pływania, dlatego że to ryba stadna. Minimalna zalecana pojemność akwarium dla żałobniczki to 100 litrów według mnie, ale oczywiście czym większe akwarium, tym lepiej. W zbiorniku na przykład 120-litrowym można już stworzyć piękne, spokojne statko z osobnikami w ilości 12 sztuk. W akwarium z tymi rybami warto zaopatrzyć się w rośliny, dlatego że w naturalnym środowisku właśnie w takich zaroślach lubią przebywać. Delikatne światło, niezbyt mocne, ciemne podłoże, kilka korzeni i liście katapangu stworzą im idealne warunki. W naturze żałobniczki są wszystkożerne. Zjadają drobne bezkręgowce, larwy owadów, plankton i fragmenty roślin. W akwarium jest dokładnie tak samo. Zjadają wszystko: płatki, granulat, mrożonki i żywy pokarm. Oczywiście dobrze jest urozmaicić dietę, dawać im na przykład raz w tygodniu żywy pokarm, taki jak na przykład ochotka czy rozwielitki, by utrzymać kondycję i wybarwienie, ale też to wzbudzi w nich taki naturalny instynkt łowcy. Jeśli karmimy z umiarem, żałobniczki zachowują smukłą sylwetkę, są bardziej aktywne. Zbyt obfite karmienie powoduje ospałość i skrócenie życia.
Zresztą chyba w sumie jak u ludzi. Cały czas mówię, że muszę schudnąć, ale to nie jest takie proste. Rozmnażanie żałobniczek w warunkach akwariowych jest możliwe, ale wymaga cierpliwości. To ryba rozrzucająca ikrę po całym akwarium i nie opiekująca się potomstwem. Do tarła wybiera się dobrze odżywioną parę i umieszcza w osobnym zbiorniku o pojemności 30-40 litrów. Woda powinna być miękka, lekko kwaśna, o pH około 6,5 i dobrze natleniona. Samica składa nawet kilkaset jaj, które przyklejają się do roślin i dekoracji. Po złożeniu ikry dorosłe ryby należy odłowić, ponieważ ją chętnie zjadają. Młode wylęgają się od 24 do 36 godzin. Po kilku dniach zaczynają pływać i przyjmować drobny pokarm, na przykład pierwotniaki czy larwy artemii. Oczywiście w akwarium ogólnym też może dojść do rozmnażania żałobniczki, ale przeżywalność takich małych rybek jest niewielka. Ciekawostki. Żałobniczka to jedna z pierwszych ryb akwariowych, które trafiły do Europy. Było to już w latach 30. XX wieku. Była wtedy prawdziwym hitem. Co ciekawe, w niektórych krajach azjatyckich używa się jej jako ryby doświadczalnej w badaniach nad zachowaniami stadnymi. Naukowcy odkryli, że żałobniczki potrafią rozpoznawać swoich towarzyszy i zapamiętać ich układ w grupie, coś w rodzaju rybiej socjalnej pamięci. W ostatnich latach pojawiły się też odmiany genetycznie modyfikowane, tzw. goldfish, które świecą w ultrafiolecie. Choć pewnie wyglądają efektownie, wiele osób, wśród nich ja, wolą pozostać przy naturalnej, klasycznej formie, która ma w sobie to coś – prostotę i elegancję. Żałobniczka zwyczajna to ryba, która udowadnia, że piękno nie zawsze musi być krzykliwe. W normalnych warunkach ta ryba jest spokojna, towarzyska, odporna i wdzięczna w obserwacji. Idealna zarówno dla początkujących, jak i dojrzałych akwarystów, którzy doceniają naturalne zachowanie i harmonię w akwarium. Jeśli chcecie mieć w swoim zbiorniku gatunek z duszą, który nie wymaga cudów techniki, a mimo to potrafi zachwycić, żałobniczki będą doskonałym wyborem. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy macie te ryby u siebie, albo czy pamiętacie je z dawnych lat. Czekam też na Wasze propozycje nowych ryb do atlasu ryb akwariowych. Jedynym sposobem potwierdzenia tego, czy Wam te filmy z tej serii się podobają, jest zostawienie kciuka do góry. Ja się z Wami już żegnam, a Wy nie zapomnijcie zajrzeć do mnie na kanał już za tydzień. Będzie nowy odcinek. Na razie.